Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam kilka ciekawych rzeczy związanych z programem Homestyler, o których mogliście nie wiedzieć. Przygotowałem dla Was poradnik, w którym krok po kroku zobaczycie, jak zaprojektować sztukaterię, lamele oraz listwy przypodłogowe. Zapraszam do oglądania. Na ekranie widzimy projekt salonu, który aranżowaliśmy jakiś czas temu. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka, jak i innych odcinków poświęconych aranżacji wnętrz w programie Homestyler. Na początek zajmiemy się sztukaterią. Pokażę Wam dwa sposoby jej wykonania. Opcja pierwsza. Musimy znaleźć środek ściany. W tym celu wybieram narzędzie linijka i odmierzam od lewej strony ściany do zasłony. Wynik to 309 cm, więc połowa wypada na 154,5 cm. Klikamy na ścianę i wybieramy zakładkę Dostosuj ścianę. Wybieramy linię pomocniczą i wpisujemy wartość 154,5 i potwierdzamy klawiszem Enter. Pozostałe linie rysuję w taki sam sposób. Sposobów na wykonanie sztukaterii jest wiele, dlatego nie będę szczegółowo omawiał wszystkich wartości, ponieważ to kwestia indywidualna. Gdy już mamy nasze linie pomocnicze, wybieramy narzędzie linia i rysujemy w nich prostokąty. Następnie w zakładce Listwy dekoracyjne wybieramy interesujący nas wzór, najeżdżamy kursorem myszy na prostokąty i nanosimy listwy lewym przyciskiem myszy. Teraz klikając przycisk B, kopiuję kolor ściany i nanoszę go na listwy. Sztukateria jest gotowa. Jeszcze tylko kilka dodatkowych elementów dla lepszego efektu. I aranżacja gotowa. Drugi sposób wygląda tak. Wchodzimy w zakładkę Dostosuj i modelowanie wnętrz. Wybieram narzędzie linia i rysuję listewki. W moim przypadku mają one 7 cm. Pierwsza biegnie poziomo wzdłuż całej ściany, kolejna pionowo na wysokość 110 cm. Potrzebuję 8 takich listewek. Aby szybko je skopiować i zachować idealne odstępy, wybieramy narzędzie widoczne tutaj. Klikamy na listewkę, wciskamy klawisz Tab, aby przejść w to miejsce i wpisujemy 8. Ponownie wciskamy Tab i dostosowujemy szerokość tak, by równomiernie pokrywało nam całą ścianę. Następnie rysujemy górną listwę na szerokość pokoju. Pamiętajcie, że jeżeli któraś linia nie wyjdzie idealnie, możemy cofnąć tą akcję kombinacją klawiszy Ctrl+Z. Teraz klikamy na naszą konstrukcję i wybieramy Ungroup. Następnie z wybranym narzędziem Select wciskamy klawisz Shift i zaznaczamy wszystko, co narysowaliśmy. Wybieramy narzędzie Extrude i wpisujemy w to miejsce w naszym przypadku 1,8 cm i zatwierdzamy klawiszem Enter. Możemy sobie zaznaczyć wszystko i użyć opcji Group, aby kolor, jaki chcemy nałożyć, pokrył nam cały narysowany element. Jeżeli chcemy dodać tapetę nad naszą sztukaterią, musimy zmierzyć odległość od podłogi do górnej listwy. Klikamy na naszą ścianę i wybieramy opcję Dostosuj ścianę. Następnie wybieramy narzędzie linie pomocnicze i wpisujemy w naszym przypadku 130 cm od podłogi. Teraz wybieramy narzędzie linia i rysujemy linię wzdłuż narysowanej linii pomocniczej. Wystarczy teraz wybrać pasującą tapetę w zakładce Tekstura i gotowe. Kolejną rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, są lamele. Pokażę Wam dwie opcje ich wykonania. Pierwszą opcją jest wybranie gotowca z naszej biblioteki. Wchodzimy w Udekorować, Meble. W zakładce Salon wybieramy Ekran i przygrody. Wybieramy interesujący nas wariant
i dostosowujemy go po prawej stronie, zmieniając wymiary. Możemy również zmienić kolor, klikając na nasze lamele i wybierając opcję Zmień materiał. Druga opcja to narysowanie lameli od podstaw. Wchodzimy w zakładkę Dostosuj i Modelowanie wnętrz. Wybieramy narzędzie Linia i rysujemy nasze lamele. W naszym przypadku pojedyncza listwa ma szerokość 5 cm, a odstęp między nimi to 2 cm. Następnie wybieramy narzędzie Select i z wciśniętym klawiszem Shift zaznaczamy dwa narysowane elementy. Teraz wybieramy opcję kopiowania, powielając elementy 10 razy. Następnie klikam Ungroup, aby rozdzielić elementy i z wybranym narzędziem Select i wciśniętym klawiszem Shift zaznaczam co drugi element. Wybieram narzędzie Extrude i ustawiam grubość na 1,5 cm. Ostatnim krokiem będzie nałożenie tekstur. I gotowe. Na koniec pokażę Wam, jak dodać listwy przypodłogowe, również na dwa sposoby. Pierwsza opcja. Klikamy na ścianę, wybieramy Dostosuj ścianę, a następnie przechodzimy do zakładki Listwy przypodłogowe. Wybieramy interesujący nas model, przytrzymujemy klawisz Ctrl i nanosimy listwę na dole ściany lewym przyciskiem myszy. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że listwy dodane w ten sposób wchodzą nam pod futrynę, co może zaburzyć nam nasze rendery. Rozwiązaniem tego problemu jest druga opcja, czyli narysowanie listew samemu od podstaw. Jest to równie łatwe i szybkie co poprzednia opcja. Wchodzimy w zakładkę Dostosuj i Modelowanie wnętrz. Wybieramy narzędzie Linia i rysujemy listwę na wysokość 8 cm. Widzimy tutaj linię przerywaną. To tutaj kończy się nasza ościeżnica. Rysujemy listwę do tego miejsca. Następnie wybieramy narzędzie Extrude i ustawiamy grubość na 1,6 cm. W tej zakładce mamy pełną swobodę projektowania. Dostępnych jest mnóstwo kształtów do wykorzystania. Wszystko zależy od naszej koncepcji. Na koniec nanosimy teksturę i gotowe. Dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli przydał się ten poradnik, proszę Was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału. Jeśli macie pytania dotyczące programu Homestyler lub chcecie zobaczyć kolejne poradniki, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.